Hej, cześć. No to dotarliśmy, słuchajcie, do finału naszego bursztynowego cyklu. Poznaliście już wszystkie składniki, poznaliście dwa pierwsze zapachy powstałe w ramach tej serii. Te akurat zostały stworzone przy użyciu naszego bursztynu bałtyckiego i też inspiracje dla tych zapachów były takie bardzo nasze, lokalne. Dziś chcę Was jednak zabrać w nieco dalszą podróż i pokazać trzecie, ostatnie perfumy stworzone w ramach tej serii. Tym razem z udziałem bardzo wyjątkowego, egzotycznego bursztynu. Popatrzcie proszę. Hispaniola. Druga największa wyspa na Karaibach. Niegdyś hiszpańska kolonia, obecnie znajdują się na niej państwa Haiti i Dominikana. I to właśnie na tej wyspie znajdują się pokłady tego naszego egzotycznego bursztynu, który Wam przedstawiałem w poprzednich odcinkach. Tego, który posiada taką specyficzną właściwość, że jak go wystawimy na słońce, pod wpływem promieni on staje się taki fluorescencyjny, nabiera takich błękitnych refleksów. I to właśnie ten nasz wyjątkowy bursztyn z Dominikany jest głównym składnikiem kompozycji Hispanioli. Chciałem, żeby ten zapach był taki egzotyczny, kojarzył się właśnie trochę z regionem Karaibów, czy też w ogóle szerzej z Ameryką Południową. Dlatego też tą kompozycję postanowiłem obudować składnikami, które są typowe dla tamtego regionu. Mamy tutaj duży ładunek naturalnego absolutu z wanilii. Większość z Was pewnie doskonale kojarzy wanilię z Madagaskaru, bo ona powiedzmy, że ma najlepszy PR, jest najbardziej znana. Natomiast słuchajcie, Dominikana też ma swoje plantacje wanilii. Co więcej, uważa się, że to właśnie z tamtych rejonów, z regionu Ameryki Południowej pochodzi tak oryginalnie wanilia. Ona jest taka bardziej przyprawowa, pylista, bardziej ostra niż ta z Madagaskaru, nie ma tych takich deserowych akcentów. Natomiast też jest, słuchajcie, bardzo ciekawym składnikiem. Mamy tu też wetywerię z Haiti. Ona wprowadza tego takiego nieco ziemistego, nieco szorstkiego charakteru do kompozycji. I mamy też balsam Copaiba. To jest, słuchajcie, balsam z takiej rodziny drzew, która porasta te lasy tropikalne w Ameryce Południowej i Środkowej. Chciałem, żeby ta kompozycja była właśnie taka egzotyczna, wakacyjna, ale żeby nie była do końca lekka, żeby to nie był taki typowy świeżak. Dlatego też posłużyłem się tutaj cytrusami, takimi bardzo intensywnymi, naładowanymi cytrusami, bergamotką i mandarynką. I je, słuchajcie, jeszcze dopełniłem ekstraktem z imbiru. On wprowadza tak dużo ciepła i wręcz nieco takiej pikanterii do tego zapachu. Natomiast chciałem, żeby rzeczywiście głównym punktem, żeby najbardziej wyrazisty był ten nasz ekstrakt z bursztynu dominikańskiego, z tym takim swoim pylistym, słodko-wytrawno-drzewnym charakterem, który też kojarzy się tak właśnie z tymi kolonialnymi drzewami, z jakimś hebanem czy z mahoniem, które przez wieki, i chyba tak jest do dziś, są właśnie sprowadzane do Europy z tamtego regionu. No dobra, słuchajcie, ale już się nagadałem, więc może w końcu powąchajmy sobie naszą Hispaniolę. Powiem Wam tak, wyważyłem tą kompozycję rzeczywiście tak, żeby otwarcie było takie najbardziej intensywne, dosłownie tak, żeby uderzały te cytrusy w nos z całą swoją siłą. One są takie bardzo takie przenikliwe, takie jaskrawe, wydają się takie mocno skoncentrowane. Nie są to takie cytrusy jak u nas w Europie, które mają gdzieś taką swoją zieloną część, ten zapach takich liści. Tutaj mamy jakby ten owoc, zwłaszcza tą taką skórkę z tymi sączącymi się sokami. Nawet powiedziałbym, że te cytrusy wypadają tak lekko retro, kojarzą się trochę z perfumami z końcówki XX wieku, które miały właśnie takie wyraźnie cytrusowe otwarcia. Ten imbir nie jest jakoś wyczuwalny wprost, słuchajcie, jest tak bardziej w tle, bardziej nadaje do tej kompozycji właśnie takiego ciepła, takiej pikanterii, trochę wręcz takiej szorstkości. I słuchajcie, te cytrusy tutaj też są długotrwałe, rozwijają się tak przez pierwszą godzinę, do 2 godzin są spokojnie wyczuwalne i dominują tą kompozycję, aż dopiero potem stopniowo zaczynają się wyciszać.
Dlatego tym razem zrobimy trochę inaczej i zrobimy sobie cięcie tutaj, a ja wrócę do Was za 2 godziny i opowiem Wam, jak ta kompozycja pachnie w sercu, kiedy te cytrusy już się uspokoją. No dobra, jesteśmy z powrotem, minęły, słuchajcie, 2 godziny. Mamy teraz serce naszej Hispanioli. I rzeczywiście teraz już, słuchajcie, te cytrusy odeszły bardziej na bok. Wciąż one są dobrze wyczuwalne, nawet po tych 2 godzinach. Natomiast teraz już nie są tak dominujące. Powoli się wygasają, a to, co jest teraz najbardziej wyczuwalne, słuchajcie, to właśnie duet tych naszych wetywerii oraz absolutu z wanilii. Przy czym wanilia trochę bardziej jednak dominuje, przynajmniej w tym momencie, z tą taką właśnie swoją pylistą, ciepłą, taką przyprawową stroną. Nawet bym powiedział, że jest ciupkę dymna, natomiast nie jest to jakaś taka wyraźna dymność, jest na granicy percepcji, na pewno nie przeszkadza. A wetyweria zaś odwrotnie wprowadza trochę taką fakturę bardziej czegoś miękkiego, trochę wręcz mokrego. Może nawet w tej kompozycji niektórym osobom skojarzy się trochę morsko. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim mamy w sobie taki element pudrowości, trochę kojarzący się z irysem, natomiast słuchajcie, nie ma tutaj irysa. Za to może część z Was pamięta, jak opowiadałem o tym naszym ekstrakcie z niebieskiego bursztynu. On ma w sobie właśnie taki element, który trochę się kojarzy z ekstraktem z irysa. Właśnie trochę taka pudrowość, trochę coś takiego pylistego. I to fajnie gdzieś tam kontruje i też jednocześnie chyba trochę spaja tą wetywerię z naszą wanilią. Czyni te składniki nie aż tak bardzo w kontrze, lecz trochę gdzieś jest taki pomost między nimi. Popatrzcie sobie może jeszcze już teraz na flakon. Analogicznie jak poprzednio mamy też korek z ceramiki, też takiej jasnej, natomiast tutaj bardziej fakturą przypomina on piasek. A na etykiecie, słuchajcie, mamy tym razem naszą Hispaniolę, mamy palmy, mamy piasek, mamy falę naszego Morza Karaibskiego. No i nad tym wszystkim góruje słońce pod postacią naszego oczka z bursztynu. Oczywiście też tutaj numerowane ręcznie flakony. No dobra, słuchajcie, i zrobimy sobie jeszcze jedno ostatnie cięcie i wrócimy, opowiem Wam wtedy o bazie Hispanioli. Poczekajcie proszę. Minęły kolejne 3 godziny, jesteśmy już w bazie naszej kompozycji. I teraz, słuchajcie, zapach się wygładził, uspokoił nieco. Odeszły te wszystkie nuty cytrusowe, natomiast wciąż jest wyczuwalna nuta wanilii na tym etapie. Za to, słuchajcie, co teraz jest najlepiej wyczuwane, to jest ten nasz bursztyn z Dominikany. Z całym tym jego takim wielowymiarowym, bardzo unikalnym charakterem. Trudnym do opisania, prawdę mówiąc, bo mamy tutaj trochę tej takiej plistości, trochę goryczki, trochę słodyczy. Mamy ten taki aspekt jakiegoś takiego egzotycznego, przykurzonego drewna. Trochę kojarzy mi się on z jakimś takim starym żaglowcem, który został wyrzucony na plażę. Leży sobie tam na brzegu, jest on prażony w tym słońcu. W bazie, słuchajcie, użyłem też odrobinę żywicy benzoesowej. W połączeniu z tym naszym balsamem kopaiwa one wprowadzają taką też bardzo unikalną słodycz. To jest coś takiego bardziej egzotycznego, trochę jak rum albo trzcina cukrowa. Nie jest to właśnie taka gęsta, taka syropowa słodycz, trochę jak w Eridanie, tylko bardziej właśnie taka sucha, taka tropikalna. Powiem Wam też szczerze, że w stosunku do 2 pozostałych zapachów z tej serii Hispaniola jest trochę słabiej projektująca. Tak jak 2 poprzednie mają taką całodniową, wyrazistą projekcję. Tak, tutaj mamy wyraźny start, mamy też dosyć intensywne serce. Natomiast bliżej bazy ten zapach jest taki subtelniejszy, trochę bardziej bliskoskórny. Ja też chciałem, żeby ta kompozycja była trochę bardziej letnia, właśnie nadawała się na taką pogodę jak obecnie. Ale też, na czym mi bardzo zależało, to żeby rzeczywiście ten niebieski bursztyn był najbardziej wyczuwalny w bazie zapachu. Mogłem oczywiście obudować go innymi składnikami, mogłem uczynić tą bazę bardziej gęstą, bardziej ciężką, mocniej projektującą. Natomiast pomyślałem sobie, słuchajcie, że trochę szkoda, bo skoro mamy ten nasz drogocenny bursztyn,
On może pachnie trochę bardziej subtelnie, ale jednocześnie jest, słuchajcie, mega interesujący. Nie pachnie kompletnie jak nic, co tutaj mam w pracowni, czy co kiedykolwiek wąchałem. Jest on też bardzo wielowymiarowy, pachnie bardzo ciekawie, atrakcyjnie dla nosa, ale też super przedstawia ten motyw właśnie Hispanioli, tej wyspy, Karaibów. Bardzo pasuje do tego i rzeczywiście pachnie tak egzotycznie. Mm. No dobrze, słuchajcie, to jesteśmy. Mamy finał naszej bursztynowej serii. Znacie już wszystkie 3 zapachy. Każdy z nich ma swój własny składnik bursztynowy i każda z tych kompozycji pachnie, słuchajcie, kompletnie inaczej. Wydaje mi się, że to chyba właśnie najciekawsze w tym całym projekcie, że mimo, że wszystkie zapachy są zbudowane na bursztynie, to każdy z nich pachnie kompletnie inaczej, każdy z nich pokazuje i eksploruje zupełnie inną odsłonę świata perfum. Myślę, że to najlepszy dowód, słuchajcie, że bursztyn chyba zasługuje na to, żeby już na stałe zagościć jako składnik w perfumach, żeby wyjść z tego cienia. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście tu ze mną i że nadal jesteście. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta seria. Dajcie mi proszę znać i napiszcie, co o niej myślicie, który z tych zapachów najbardziej Was zainteresował. To oczywiście koniec opowieści, ale nie koniec całego projektu, bo teraz dopiero właśnie wykańczam te perfumy, żebyście niedługo sami mogli przekonać się, jak one pachną i być może też napiszecie mi niedługo, jakie są Wasze wrażenia z testów. Kto z Was jeszcze ma ochotę, a tego nie zrobił, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości albo zapiszcie się na moją grupę perfumową na Facebooku, aby zarezerwować sobie zestawy próbek lub travel spray tych perfum. A w trakcie, jak Wy będziecie je sobie testować, ja będę też wykańczał już pełne flakony. Jeszcze raz, słuchajcie, dzięki wielkie i słyszymy się i widzimy niebawem, już nie przy okazji bursztynowego cyklu, ale na pewno przy kolejnych odcinkach z kompletnie innych tematów i ciekawostek, które jeszcze skrywa przed nami świat perfum. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć, na razie.